dobry. Znajdujemy się w samochodzie ery postwojennej, to znaczy producent tego samochodu w okresie II wojny światowej przeszedł na produkcję wojenną, gospodarkę wojenną, cały kraj w zasadzie i produkował głównie samochody, części, podzespoły, wszystko, aby obalić. Nie możemy powiedzieć kogo, bo YouTube, ale myślę, że wiecie. Obalić złych. Obalić złych, dokładnie. Znajdujemy się w samochodzie, który w roku 1949 zapoczątkował powrót Forda po wojnie do łask jako samochód stricte osobowy. Samochód, ten konkretny, który zaledwie kilka miesięcy został wyprodukowany i co ważniejsze kupiony w przyszło milionie egzemplarzy i doprowadził Forda do miejsca, w którym jest dzisiaj tak naprawdę. A co jeszcze ciekawe, jest w zasadzie pierwszym powojennym sedanem, który sprawił, że sedan jako taki zaczął się przyjmować w świadomości ludzi jako samochód atrakcyjny, praktyczny i wyparł wszystkie streamlinery, hatchbacki, fastbacki, inne produkty przedwojenne tego producenta i wielu innych, którzy podążyli za tą koncepcją również w Europie. Konkretnie jest to model 1949 4-Door Custom. Ford jako pierwszy z wszystkich amerykańskich producentów wrócił do produkcji samochodów osobowych, wyprzedzając Chevroleta i Plymoutha. Różnic w stosunku do poprzednika, czyli modelu 1941, jest mnóstwo. Na żywo wóz jest spektakularny absolutnie. Można Wam powiedzieć, że wóz zapoczątkował nowe trendy w designie. Tak jak obecnie patrzymy na ten samochód, może się nam wydawać samochodem zwykłym, niczym nie wyróżniającym się po prostu jakieś stare auto, to ten samochód wtedy szokował i to na dodatek nie tylko szokował klientów i jakby konkurentów z USA, ale również inspirował wiele modeli, jeśli chodzi o design po naszej stronie wielkiej sadzawki, co nieczęsto zdarzało się amerykańskim samochodom. Więc tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia z samochodem o bardzo istotnym historycznym znaczeniu i jesteśmy bardzo wdzięczni Jonathanowi, dzięki któremu możemy tutaj dzisiaj ten samochód Wam pokazać. Jonathana kojarzycie z naszego filmu o Lincolnie i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. Pokażemy Wam też, co Jonathan będzie robił dla tego samochodu, bo jest dopiero w procesie przygotowania do super jakości, natomiast on i tak jest w całkiem dobrym stanie. Ale to sobie zobaczycie już za chwilę. Idziemy go obejrzeć z zewnątrz i kolega Tomasz opowie Wam o nim, jak zawsze, dużo pożytecznej, ale zarazem bezużytecznej wiedzy. I zbędnej. To zawsze. I to będzie dobre, bo tu dzieje się masa rzeczy. Dzisiaj samo gęste. Idziemy. Właśnie. Ciekawą kwestią, jedną z wielu, jest to, że ten samochód nie ma swojej nazwy jako takiej nazwy modelowej. To jest, jak sobie wpiszecie w Wikipedię albo w Google, to tak naprawdę to jest model Ford 1949. Był produkowany w kilku wersjach nadwoziowych. To jest oczywiście, jak widzicie, czterodrzwiowy sedan, dlatego nazywa się Sedan. Tak, dziękuję. 4-Door. Oczywiście było też coupé, które nazywało się, uwaga, jak? Tudor, ale musimy wspomnieć o najlepszym z możliwych, czyli Woodsim, czyli to jest w ogóle Ameryka tamtych czasów, czy w ogóle tamte lata dla samochodów. Dwudrzwiowe. 3. No, Chociaż Amerykanie mówią bo nie liczą klapy z tyłu. dokładnie. Dwudrzwiowe, pobite drewnem kombi. Teraz to jest ciekawe, ono nie było tylko obite, Boże święty. ponieważ nadwozie było stalowe, ale to, co jest z drewna, to jeśli dobrze doczytałem, nie było tylko furnirem, tylko naprawdę było drewniane. Nie skupiamy się na tym, bo nie mamy takiego modelu i pewnie nigdy w życiu takiego nie trafimy, dlatego korzystamy z tego, co jest, bo jest piękny. Kontynuuj. Był też kabriolet i one były produkowane w dwóch wersjach wyposażeniowych jako po prostu Ford lub Custom. I wszystkie te wersje nadwoziowe były dostępne w tych dwóch liniach. W tych dwóch liniach były tak samo dostępne dwa silniki. Dolnozaworowe obydwa, rzędowa szóstka, tak jak w tym modelu, i klasyczny amerykański fordowski flathead, czyli V8,
Najśmieszniejsze jest to, że V8 była mocniejsza od tej rzędowej szóstki o 5 koni mechanicznych, a moment obrotowy miały takie same. Ale śmieszne. Bardzo. Wyśmienity żart. Ten samochód ma 95 koni mechanicznych i 244,5 Nm i trzybiegową akurat manualną skrzynię biegów. Również była dostępna automatyczna trzybiegowa skrzynia biegów i co ciekawe, był to pierwszy model Forda osobowy, który w ogóle dysponował automatyczną skrzynią biegów. Pierwszy historycznie. Mamy kolejną rzecz, którą ten samochód robił jako pierwszy. I oczywiście te wszystkie mieszanki, czyli kabriolet z takim silnikiem, z taką skrzynią, z taką linią wyposażenia, można było sobie dowolnie konfigurować. To też była w miarę nowość. Drogie dzieci, kiedyś nie konfigurowało się aut, brało się to, co było, ewentualnie były dwie wersje, biedna i bogata. Lub biedna i bardzo biedna. I bardzo biedna, natomiast tutaj faktycznie Ford jako jeden z pierwszych dawał klientom wybór i to nie taki jak Henry Ford I dawał w kwestii koloru samochodu, chociaż ten jest faktycznie Ten jest henrowski kolor. Henryka. Henryka. Że tylko czarny. Natomiast tu faktycznie można było dużo rzeczy sobie, jak to się teraz ładnie mówi, skustomizować. No tak, ponieważ Ford Custom, więc sobie customizowałeś. Dokładnie stąd się to wzięło. Oczywiście. No i mamy sobie takiego pięknego Forda, który pod kątem designu, Zaznacz małego. 1,86 m. no tak, a ja mam 1,83 m. Nie jest podniesiony, tu nie ma pneumatyki. Nie ma. On taki jest. Zaraz On zresztą zobaczycie na innych ujęciach. Długości ma tam dosłownie niecałych 5 metrów. Był to wtedy klasyczny amerykański full size. Oczywiście pamiętajmy, że zaledwie dekadę później amerykański full size urósł o kolejny metr. Pamiętacie, Lincoln, na ile miał długości? Bo było niewygodnie. Było za mało miejsca. Dlatego mamy 3+3, to też jest bardzo ciekawe. Tak. I to też poniekąd był początek tego rozwiązania stosowanego. Oczywiście zdarzały się już modele i w Europie, i w Stanach, natomiast no, ten samochód tutaj odegrał znowu dość dużą rolę, czyli w zasadzie jedna wielka kanapa z przodu, jedna wielka kanapa z tyłu, czyli w sumie samochód 6-osobowy. Dokładnie tak. I teraz zwróćcie uwagę na to, że nie ma już żadnych osobnych błotników, osobnych lamp, progów. Jest typowa, klasyczna, trójbryłowa sylwetka sedana. Amerykanie o tym designie mówili shoebox, więc nie wiem, jakie oni mają te pudełka na buty, ale tak o tym mówili. Jest raczej mało ozdobnie, jest raczej klasycznie i trochę raczej minimalistycznie jak na Amerykę, którą sobie możemy kojarzyć, tylko kojarzymy zawsze tą późniejszą trochę, tak? A pamiętajcie, że To jest dosłownie samochód po wojnie. 4 lata wcześniej skończyła się wojna, tak? Czyli robili z tego, co było. To nie był jeszcze etap luksusu, że I bloku, i chromu w tyle. I tak jest bardzo dużo chromu, które Wam pokażemy. Natomiast to jeszcze nie jest ta Ameryka, którą my kojarzymy, bo po prostu brakowało wszystkiego. I wyprodukowanie tego samochodu w prawie 1,2 sztuk, to i tak był po prostu taki fikołek, który Ford w tych czasach zrobił, że mało kto potrafił taką akcję zaraz po wojnie odstawić. Mówi się o tym, że ten samochód uratował markę Ford. Uratował oczywiście w tym sensie, że pomógł jej przestawić się na produkcję w warunkach wolnorynkowych z produkcji wojennej. To właśnie ten model, tak? Dzięki temu to się powiodło, dzięki temu, że 1 200 000 sztuk zostało sprzedanych tam w ciągu 16 miesięcy? nie, w ciągu niecałych 3 lat produkcji tego wozu. Okej. Bo oni go bardzo krótko też produkowali, bo potem od razu, w związku z tym, że ich gospodarka wystartowała bardzo mocno, to potem zaczęły się co roku kolejne zmiany i tak dalej. To, do czego Detroit później przyzwyczaiło swoich klientów. Ale pierwszy rok produkcji, czyli dokładnie taki jak ten, był produkowany przez 16 miesięcy, tak żeśmy chyba doczytali. Popatrzcie, mamy ten przód z tym pięknym grillem. To oczywiście już jest nawiązanie do tej epoki odrzutowej tak zwanej, gdzie mamy coś, co udaje jakiś tam silnik odrzutowy i tam samolot i tam coś tam. Tutaj widzicie taki niuans, taką szóstkę, która może być 8, a może jest szóstką, która udaje 8, albo 8, która daje 6. Tutaj pierwotnie było oznaczenie silnika, tak? Czyli 6 jak 6-cylindrówka i 8 jak 8 cylindrów. To była jedyna różnica z przodu, różniąca te wersje. No tutaj jest 6, którą ktoś przemalował na 8, tak. V8 Wannabe. Mamy ten napis, o którym mówił Bartek, mamy piękne kły. Zwróćcie uwagę na przykład, że ta środkowa poprzeczka jest jakby tutaj poszerzona o kierunkowskazy, które ładnie, płynnie przechodzą
w ładną linię. No i mamy tyle. Popatrzcie, nie jest tu nic przesadzone, nie jest tu niczego za dużo. Klasyczny reflektor, ale ładnie już zabudowany. Maska tylko delikatnie schodząca w porównaniu do błotników, czyli bardzo już nowoczesna rzecz. Jak sobie popatrzycie na Mercedesa zwanego Kubusiem, jeśli dobrze pamiętam, czyli taki ponton właśnie dużo późniejszy niż ten wóz, to jest coś, co mi się kojarzy. No i idziemy sobie dalej. Mamy piękne, klasyczne koło z gumą Firestone'a. Na stalaku oczywiście, jak Pan przykazał. Jest elegancki, ale znowuż prosty kołpak. Tu mamy takie pierścienie chromowane, nabijane osobno na felgę, klasyczne. No i zwróćcie uwagę na taką rzecz. Nie mamy już żadnych stopni, nie ma już niczego. Jakbyście sobie zrobili odcięcie odtąd w dół i popatrzyli na ten samochód tylko z tej perspektywy, to nie domyślicie się, że to jest samochód z 49 roku, bo równie dobrze mógłby być z 75. Nic tam już pod spodem nie ma, tak? Mamy tutaj ładną chromowaną listwę i mamy już detale, które są bardzo ładne. Spójrzcie na lusterko. Ładne, delikatne, ale z góry mamy już kolejne nawiązanie do rodzącej się fascynacji lotnictwem, kosmosem, rakietami. Zwróćcie uwagę, no po prostu mamy tu jakiś element jakby odtwarzający skrzydło, tak? Śmigło, skrzydło, jakieś rakiety. Ale to wygląda jak coś ze Star Treka. O, to tak naprawdę z tej strony to wygląda jak Enterprise z góry, to jak sobie inaczej popatrzysz. Mamy klasyczne drzwi, ładne klamki, szyby, fletnerki uchylane i z przodu i z tyłu. Mamy ładną linię dachu. Zwróćcie uwagę jeszcze, wróćmy na moment do tego kadru. Mamy dzieloną szybę. Dlaczego? Być może była kwestia kosztów, a być może jakaś kwestia problemów produkcyjnych na tamtym etapie czasu. Nie mamy szyby giętej, tylko mamy dwie płaskie szyby dzielone tutaj jakby w połowie. To jest najbardziej archaiczny element tego samochodu na karoserii, tak bym powiedział, ponieważ to są zupełnie lata przedwojenne, jeśli chodzi o ideę. Na samochodzie mamy założone gumy Firestone'a, stosowne dla epoki, czyli diagonalne ogumienie. I teraz znaleźliśmy bardzo ciekawy quirk, logo Firestone, tak jak tutaj widzicie F-kę. Pojawia się na tym samochodzie w innym miejscu, które nie jest oponą, ale również jest gumowe. Mamy tutaj korek wlewu paliwa, zabezpieczony takim zadławieniem gumowym. Jak sobie ten korek odkręcamy, to mamy tutaj F-kę Firestone'a. Czyli prawdopodobnie był to poddostawca wielu elementów gumowych, a nie tylko opon. Poza kwestiami estetycznymi, ten wóz wprowadzał też trochę garść nowinek technicznych. Nowinek technicznych oczywiście w rozumieniu tamtej epoki. Mianowicie, z przodu mamy już niezależne zawieszenie na sprężynach, a z tyłu mamy klasyczny dla Ameryki, ale wtedy w zasadzie jako nowość, sztywny most na wzdłużnych resorach. Bo wcześniejsze systemy były najczęściej z resorami poprzecznymi, a tutaj mamy już wzdłużny. Czyli mamy też jakby nową kwestię zawieszenia i prowadzenia. Silniki obydwa były znane już wcześniej, czyli tak naprawdę układ napędowy nie był nowością jako taką. Oczywiście każdy z tych silników był ulepszony w stosunku do swoich przedwojennych wersji, ale nie były one jako taką nowością. Mało tego, klasyczny Fathead, czyli V8 fordowskie, jeśli dobrze kojarzę, na tym modelu kończyło swoją karierę, bo w 1953 roku przestało być produkowane. Ten samochód był produkowany w rocznikach 49, 50 i 51, po czym został zaprezentowany jego następca, znowuż bez nazwy modelowej, nazywany jako Ford 1952. Pod maską naszego Forda znajduje się klasyczna żeliwna rzędowa szóstka, silnik, który debiutował w roku 1941 i w tym roku produkcyjnym dysponował mocą 95 koni mechanicznych i momentem obrotowym 244 Nm. Silnik jest dolnozaworowy, tak samo jak drugi silnik dostępny w tym samochodzie, czyli V8 Flathead. Mamy tutaj kilka rozwiązań klasycznych dla samochodów z tamtego okresu czasu, jak na przykład filtr powietrza w kąpieli olejowej, czyli taki, który się czyści okresowo, a nie wymienia jako wkład, tak jak znamy to w obecnych samochodach. Silnik sprzężony jest z trzybiegową manualną skrzynią biegów. Ta wersja sześciocylindrowej rzędówki o pojemności 3,7 litra została zakończona jej produkcja wraz z zakończeniem produkcji modelu 1949, czyli w roku 1951. Słuchajcie, opieram się o auto, ale przez swetr. I wóz jest jeszcze przed detailingiem. Na razie jest tylko umyty.
więc jeszcze można, żeby potem nie było nie dotykaj auta. Otóż będę dotykał. Co? No właśnie. No co? właśnie. Jak Ci się podoba? Bo- Zajebisty. Dlaczego? Otóż oglądasz sobie stare samochody, takie naprawdę stare, lata 40, nie mówimy o czasach Streamlineru, bo to każdy był piękny, Okej. ale właśnie ten okres świeżo powojenny, lata 50., 60. No i one są, szczególnie na zdjęciach, szczególnie, no nie ma dobrych zdjęć, przepraszam, one są jakieś. Czasami jakieś bardziej, czasami jakieś mniej. I tak naprawdę dopiero jak spotkasz taki samochód na żywo, to możesz docenić, jaki tu jest wkład. Przy Lincolnie było dokładnie tak samo. Wiemy, że wielki samochód, piękne detale. Natomiast dopóki nie zobaczysz tego na żywo, to sobie nie zdajesz sprawy. Raz, jaki wkład pracy i projektu tak naprawdę, a pamiętajcie, że to nie były maszyny, które wszystko spawały na linii, tylko większość rzeczy była tutaj wykonywana w dużym stopniu detali. Nie mówimy o nadwozie. ale o detalach typu chromy, ozdóbki i tak dalej, jednak w dużej części ręcznie. W związku z czym każda z tych rzeczy jest po prostu piękna. Zobaczycie je na przebitkach, ale chociażby to coś, nie wiem jak to nazwać, ten grill, ten okrągły grill na początku z oznaczeniem silnika, to jest cudowne. To jest coś, co potem komuniści kradli do Zaporożców, do jakichś tam Wołg, do jakichś tam innych Moskwiczy, bo brzydzili się tego wszystkiego, ale to było tak ładne, że trudno było im odmówić. Tak się odmówić sobie tej przyjemności, mówić, że to nasze. Tak się tego brzydzili, że aż bardzo tego chcieli. White wall, które zawsze są wspaniałe, to może być nawet na maluchu white wall i ja i tak się obejrzę. Ten znaczek, tutaj doszliśmy do wniosku w sumie, że nie do końca wiemy, bo nie sprawdziliśmy, bo pamiętajcie, że merytoryka naszych działań jest żadna. Nie wiemy, co on symbolizuje tak do końca. Pewnie nie było to logo Forda. Jak patrzę z boku, to wygląda podobnie jak dwa kołpaki. Dokładnie. Razem. Może to jest kwestia właśnie koła, tak? Ale jest to cudowne, jest to bezsensowne. Unia Europejska by... Drży w posadach. Dokładnie, przecież wyobraźcie sobie, że uderzacie tym staruszkę na pasach, ona się rozpruwa na tym elemencie i rozpływa się na dwie strony maski, a wy jedziecie dalej i włączacie wycieraczki. To jest dość grusą, jak to mówią, ale zostawimy to w filmie, bo czemu nie? Możemy takie rzeczy mówić, naprawdę? Tak, po prostu nie wytniemy ich i potem nikt tego filmu nie obejrzy, bo zostanie zbanowany. No trudno. Uważam, że było warto. Warto. Co jeszcze mi się podoba, tego teraz nie widzimy, bo auto się ciężko obraca w małych ciasnych warunkach. Znaczy, tu nie jest ciasno, ten samochód jest po prostu tak duży. Natomiast światła tylne z kryształkiem, które Tak, jest tam coś takiego bardzo pokażemy ciekawego. Wam. Ich kształt, malutkie, na wielkiej dupie samochodu, malusieńkie światła, które zabierają sobie w stopy pozycyjne, podejrzewam. Nie wiem, czy Kierunek. wsteczny, podejrzewam, że nie, jakiś kierunek na pewno, ale jest to Ford, firma produkująca samochody dla mas po raz kolejny, popularne. robi coś. No wow, no to jest tak bardzo jakieś, że nawet nie można powiedzieć, że jakieś, tylko bardzo jakieś. Co Tobie się podoba w tym samochodzie? On jest bardzo spójny, jak dla mnie. Nie jest tu niczego za mało, nie jest tu niczego za dużo. Jest imponujący jakby posturą, ale znowu nie jest przesadzony tak, jak się to zdarzało w Detroit dekadę później na przykład. Mamy trochę chromu na magazynie, gdzie byśmy go jeszcze wrócili? Na przykład właśnie George, albo dodaj jeszcze 6 metrów skrzydeł z tyłu, bo jest za mało. Skrzydeł zawsze jest mało. A tu jest wszystko tak w sam raz. On nie wygląda na 49 rok. Popatrzcie, to być może, nie wiem, być może specjaliści od tamtych lat to bardziej czują, ale ja widząc taki samochód na ulicy na pierwszy rzut oka, Dałbym mu co najmniej 10 lat mniej, co najmniej, a 10 lat, dekada w motoryzacji jeszcze w takim okresie, to jest ogromny przeskok. Więc wygląda na to, że designerzy Forda i projektanci zrobili rewelacyjną robotę, więc no super, no mnie podoba się wszystko. Tak samo wnętrze jest bardzo ciekawe, bo znowuż nie jest przesadzone. Wszystko jest ze sobą spójne. Znowu mamy ładną, nie wiem, gałkę kierownicy, ładną deskę, ładne drobiazgi. Jest to proste i nieprzesadzone, ale znowuż ładne. Nie wiem, wycieraczki są ładne jakby, tak? No, lusterka są ładne, ale to przechodzimy do detali, więc może... Nie wiem, czy bakielitowa kierownica, bo ciężko mi to ocenić. Ale Czuję chyba tak, bakielitową, tak. materiał podobny. Dlaczego nie ma bakielitowych kierownic? Bo są zimne, niebezpieczne podczas zderzenia i toksyczne? Może produkcja bakielitu powoduje wymarcie całych plemion w Azji Mniejszej na przykład. O nie! Bo przecież jak wiemy,
wydobywanie kobaltu do produkcji elektrycznych samochodów Dzieje jest się w syntetycznych i bezpiecznych dla środowiska warunkach. i nikomu nie robi krzywdy. Pozdrawiamy. Mamy więc deskę, tak jak wcześniej wspominaliśmy, skromna, chociaż Ale nie własna. i nie złota na szczęście. Tak, ale tak, kształt jest, są ładne detale, jest wbudowane radio, jest zegar, jest, Potem wam pokażemy. co? Glovebox, Glovebox. Inny shoebox. są ładne słoneczniki, bank, nawet już regulowane, żeby tutaj można sobie było sunvisor przełożyć na bok. Wymień jedną rzecz, która najbardziej wzrusza Cię w tym wnętrzu. Wzrusza? Taka totalnie jest taka cute, sweet i w ogóle. Obecnie to ty, bo tu jesteś. A potem? Jak cię już nie ma, to potem łukam. Jest tu dużo fajnych elementów. Ja na przykład bardzo lubię te materiałowe uszczelki. To jeszcze nie są czasy takich uszczelek, jakie znacie z współczesnych samochodów. Bardzo ładny jest prędkościomierz z dodatkowymi 4 wskaźnikami. Mamy tutaj oil, fuel, temp i bat. Zobaczcie, Tomek nie wie, ile to jest jedna. Te 4. No właśnie. To ja tylko dodam. A co że Ciebie wzrusza w tym wnętrzu najbardziej? totalnie zamiata mnie i wzrusza to oto wspaniałe. No jest. Jest po prostu... Nie ma rameczki, w ogóle się pięknie go dotyka. Z zewnątrz jest takie brązowawe, ale jest malutkie, jest piękne i wygląda, jakby było zawieszone w nicości. Ja często się czuję zawieszony w nicości. Nie mówimy o Twoich stanach psychicznych. Kierownica jest piękna, bakielitowa. Następna rzecz, gdzie Unia Europejska powiedziała, ale nie, to zabija. No zabija, ale jest piękne. Mamy też pierścień do czego? Do klaksonu. Tititka. Na dodatek samochód, który po raz pierwszy miał klakson uruchamiany za pomocą pierścienia, też Wam niedługo pokażemy. I na dodatek będzie to jeszcze starszy samochód. Ale na razie co tu możemy jeszcze powiedzieć? Aha, kanapy. To jest tak, siadasz na tą kanapę i to jest taki proces, który trwa, proces siadania, ponieważ jak już myślisz, że na niej siadłeś, to ona jeszcze się obniża o dobre 13,5 metra. Jest po prostu... Oczywiście sprężyny czuć, że to jest klasyczny, stary, taki meblarski. Dobrze, że nie kręcimy z zewnątrz. Please don't. The fun was had. No i jest super, co jest ważne. Jest, w zasadzie nie ma tunelu środkowego. Nie ma. Jest płasko. Ford tutaj ma taki fajny system. Mamy tam nagrzewnicę, którą sobie teraz widzicie i na niej pisze Magic Air. To były te czasy, kiedy amerykańscy producenci uwielbiali nadawać nazwy różnym rzeczom, na przykład, nie wiem, jakieś pierwsze tempomaty nazywały się jakieś tam Sentinel, coś tam, albo Light Sentinel, że tam jakiś był pierwszy półautomatyczny system i oni wszystko nazywali pięknymi, ładnymi nazwami, Jeżeli a to po nie jest prostu to jest nagrzewnica. najlepsze, jeśli nie jest to najlepsze i nudne, przynajmniej niech się nazywa. Ja szanuję, więc, ale wbudowane radio w deskę, fajna rzecz. Rzecz jest piękna. Jest cudownie pożółkły te pokrętła, guziki w zasadzie, a reszta oczywiście jest w chromie. No, prawdziwym chromie. No właśnie, dlaczego? Tutaj oczywiście mamy dźwignię zmiany biegów przy kolumnie kierowniczej. Podobną miałem w Merkurym, wyobraźcie sobie. Niesamowite. Taka historia. Często opisywana różnica między tym samochodem a wozami przedwojennymi jest taka, że tylna kanapa, a w zasadzie miejsca siedzące znajdują się całkowicie przed tylną osią, a w poprzednich rocznikach często bywało tak, że na przykład były na osi, co znacząco w nowszych samochodach poprawiało komfort jazdy z tyłu, bo jak oś pracowała, to pracowała za tobą i nie skakałeś jak, wiesz, na pacę w Nysie i Żuku, tylko w tym samochodzie było już też to... Mówimy o rzeczach, które są dla nas oczywistością, tak? Ale kiedyś nie były. Ktoś musiał to po raz pierwszy zrobić, wpaść, zmienić coś. I to jest kolejny taki niuans w porównaniu, w linii modelowej Forda oczywiście. Jeżeli jesteśmy przy rzeczach oczywistych, albo w zasadzie wcale nie, bo ja nie bez powodu wymieniam, że to wszystko jest w chromie i tak dalej. Bo jeżeli myślimy sobie o bardziej aktualnych samochodach, powiedzmy ostatnich 30 lat, które jeszcze miały możliwość mieć chrom, to zazwyczaj kojarzą się jako samochody prestiżowe, a my jeszcze nie nazwaliśmy ważnej rzeczy w tym aucie. Bo owszem, to jest Ford dla mas, on jest cały w chromie, sprzedał się w wielkiej masie, natomiast a propos masy, to był samochód dla mas. To nie wiemy, nie sprawdziliśmy, pewnie gdzieś tu
dokładnie Jest cena? będzie cena. Ale na Natomiast pewno był tanim samochodem. na pewno był tanim samochodem, a jednak pewne standardy po prostu były wtedy zachowywane. Bo tak jak mówiliśmy przy Lincolnie, tyle samo kosztuje zaprojektowanie ładnej deski, jak brzydkiej deski rozdzielczej na przykład, albo przełącznika. Popatrzcie. No tak, właśnie kierownicę. O, zobaczcie, to jest luz. Nie wiem oczywiście, czy ten luz wynika ze zużycia, bo nie wiem w jakim stanie technicznym jest Ale przykład tego możemy ale zakładać, że niekoniecznie. niekoniecznie. Jak kojarzycie takie przebitki z lat 50. z filmów, gdzie jedzie pan i pani i tu z tyłu jest kamera i pan cały czas tak pracuje A jadą po prostej drodze. To nie dlatego, że to tak, Reżyser wymyślił. tylko trzeba było non-stop kręcić, żeby trafiać w czarne, po prostu. Tak było kiedyś. I wtedy jazda samochodem była atrakcją. I wyzwaniem. Dokładnie. Czy trafię w czarne? A teraz to nie zabrzmiało dobrze. To na pewno akcentem wytniemy. kończymy. W każdym razie, no teraz jakby oczywiście w obecnych samochodach jest bardziej istotne jakby to, czy przycisk Home Infotainment jest na górze, czy jest schowany w I czy jest submenu. w ogóle, czy jest fizyczny, czy jest na ekranie. Tak, no jakby tu liczyły się jeszcze inne kwestie. Tu jest infotainment fordowski, rocznik 49. Tak. Głośniej, fala, Guzik. program. Dara, dziękujemy. I wszystko działało. I było ładne. No dobrze, ale Pozachwycaliśmy się. Mam nadzieję, że na detalach widzieliście, na przebitkach widzieliście, jak ten samochód wygląda. Ale jeszcze jest parę rzeczy do zaadresowania. Idziemy dalej. Więc po raz kolejny wspominamy o naszym gospodarzu, który nas łaskawie zaprasza tutaj, żeby pokazać nam skarby, którymi się zajmuje. Tak mu się spodobały starocie, że od dzisiaj tylko takie robi. Pomogłem Ci w biznesie w tym momencie. Bardzo. Szczególnie YouTube tutaj, kanał Garage Age, wybił nas na wyżyny możliwości w ogóle naszych mocy przerobowych. Przypominam Ci, że w tym momencie filmu o Lincolnie nie obejrzało nawet 200 osób. Polecamy się. Właśnie o tych 150 legendach mówię. Nie wiem, czy 150. Słuchajcie, jak wiecie, no Jonathan zajmuje się detailingiem wszystkich samochodów, oczywiście nie tylko klasycznych, Starych, nowych. starych, nowych. I tego jeszcze może nie widać, ale ten samochód jest przez życie zmęczony. No, ma nie mało 70 lat. Prawie 8 będzie miał, 80 powoli. Dużo lat ma. Jest z pierwszej połowy XX wieku. Starszy to Deber. Tomek mówił, jest starszy od niego. Nie byłbym taki pewien, ale nie o tym. Jonathan, ten lakier jest w raczej średnim stanie. W średnim stanie. Jak etapami będzie wyglądać praca nad tym, żeby ten samochód naprawdę nabrał blasku? On był w sumie podobnie jak w przypadku Lincolna jakiś czas temu poddawany renowacji. Nie wiemy jaki czas temu, ale widać, że jakiś, bo 70-kilkuletni samochód nie wygląda w ten sposób jak ten. Czyli na pewno Nie jest to barn find. nie. Nie, żaden z takich tematów. Natomiast no, na pewno będziemy musieli się w ogóle przyjrzeć temu lakierowi, jaką on ma grubość, jaki on ma stan, czy gdzieś przypadkiem już na krawędziach, na takich rzeczach się nie przyciera, czy nie był polerowany już na przykład, nie? W którymś momencie przez kogoś innego. No i po przyjrzeniu się tym takim szczegółom dotyczącym naszej pracy, no na pewno przejdzie korektę lakieru, czyli taką mechaniczne ścieranie tej zniszczonej warstwy jedno- lub dwuetapową. Zobaczymy, na ile nam pozwolą te nasze pomiary faktycznie tą korektę wykonać. Z tego, co mówiłeś, praca nad tym autem skończy się na etapie właśnie tej korekty, tak? Ale powiedz mi, gdybyśmy chcieli zrobić coś więcej w obecnych technikach, co byś powiedział? Czy folia bezbarwna, czy jakiś twardy wosk na tego rodzaju samochód? Ogólnie zależy, jakie przeznaczenie ma mieć ten samochód. Bo jeżeli w przypadku tego samochodu on nie będzie nigdzie wystawiony w takiej formie, więc też nie będzie narażony na jakieś zewnętrzne czynniki. Dlatego korekta wystarczy. Korekta, zabezpieczenie woskiem będzie tu w zupełności wystarczające. Jeżeli chcielibyśmy, żeby ten samochód był jakoś użytkowany, żeby on, nie wiem, tam stał co jakiś czas na zewnątrz, na pewno warto by się było pochylić nad tematem powłoki ceramicznej,
No a jeżeli mają się kręcić wokół niego ludzie, ma on jeździć po drodze jakieś nieduże, wiadomo w przypadku takich samochodów, odcinki, ale jednak, no to warto by było zabezpieczyć go folią, po to, żeby jednak ten stan z tej renowacji utrzymać jak najdłużej. Czyli jeżeli wasze samochody zabytkowe, które posiadacie i się z nimi do nas zgłosicie, wystawiacie na różnych zlotach, ciasne przejścia, dużo ludzi, dzieci robiące sobie zdjęcia na masce i tak dalej, to folia, bo po prostu mamy pewność, że nawet jeżeli ta folia kiedyś będzie uszkodzona, zerwiemy ją i pod spodem będzie perfekt. Dokładnie tak. No i tego właśnie chcieliśmy się dowiedzieć, czyli wiemy, że samochód zabezpieczamy folią, oczywiście karoseria to jedno, natomiast jak już mówiliśmy, na tym samochodzie jest jakieś 70 metrów kwadratowych chromu. No i taki chrom, zakładam, też w jakiś sposób doprowadza się do stanu lepszego niż obecny. Tak, jak najbardziej. No, wszystko oczywiście z umiarem, bo też nie chcemy nic przy tym samochodzie absolutnie uszkodzić. Chcemy, żeby ten samochód wyglądał po wyjeździe od nas lepiej, a nie gorzej. Więc delikatne, tak samo mechaniczne wypolerowanie tych chromów, delikatne odświeżenie, no i zabezpieczenie. Odpowiednie powłoki, odpowiednie preparaty dedykowane do powierzchni metalowej. Ostatnie pytanie. Moja ulubiona część każdego samochodu lat dawnych, oczywiście jeżeli posiada, czyli nasze white walle, czyli białe paski na oponach. Zakładam, że one, i w Lincolnie też coś wspominałeś, nie były takie ładne jak... Tak, nie były ładne, no tu też już są ładne, już są białe, już są fajne. No tak samo, odpowiednie preparaty, środki do czyszczenia takich z powierzchni gumowych, natomiast no, znowu coś bezpiecznego, coś dedykowanego, coś co nie sprawi, że ta guma na przykład nam popęka, że ona nam zmieni w jakikolwiek sposób. Ale nie jest to żadna tajemna wiedza, tylko są powszechnie dostępne. Powszechnie dostępne w sklepach detailingowych z kosmetykami samochodowymi. No i impregnacja, zabezpieczenie tego, żeby faktycznie było takie białe jak najdłużej. Pięknie. Słuchajcie, to teraz spróbujemy Wam pokazać różnicę na lakierze przed polerką, którą Jonathan będzie robił dla tego samochodu i po, żebyście zobaczyli, że to faktycznie jest wow. Czas na tył nadwozia naszego Forda. Znowuż mamy te pontonowe kształty, wtedy jedne z pierwszych na rynku. Mamy małe reflektory tylne z takim, nie wiem jak to nazwać nawet, czy to jest kierunkowskaz, ale bardzo ładny kształt, zobaczycie, na przebitkach Bartku. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że na przebitkach mamy bardzo ładny zderzak, mamy fajne zakończenie układu wydechowego, mamy napis Ford, mamy tutaj zintegrowane jakby otwieranie bagażnika, oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Bagażniczek jest również niczego sobie. Ford reklamował jako zaletę umiejscowienie koła zapasowego w ten sposób, że jest zawsze dostępny. Nieważne, że zajmował 1/6 jakby objętości bagażnika, ale można to było przekuć marketingowo na plus. Koło masz zawsze dostępne, nawet jeśli masz załadowany resztę bagażnika. W sumie jest to niejako prawda. Bardzo ładne, zewnętrzne, specjalnie nie schowane, tylko wyeksponowane wręcz, chromowane, zawiasy, tak? Patrzcie, jaki kawał w ogóle chromu, to pewnie jest warte 1 000 000 złotych teraz. I teraz tak, mówiliśmy wcześniej o latach 50., o stonowanym designie i tak dalej, oszczędnym w pewien sposób, ale widać już tutaj też z tyłu ten rodzącą się fascynację kosmosem i tak dalej, bo jak sobie popatrzycie, to tutaj już się powoli zaczyna coś, co wyewoluuje później w skrzydła w latach 60. Zaczyna się mniej więcej tutaj. No i to pokazuje kierunek zmian w designie amerykańskim. Mamy świetny element, ja bardzo lubię, gdy samochody mają to tylne nadkole ścięte i tylne koło jest częściowo lub całkowicie przesłonięte. Nie wiem dlaczego, zawsze mi się to podobało i tutaj też to robi robotę. A jak rzucicie sobie okiem na interior, to zauważcie taki fajny drobiazg, jak całkowicie płaskie wejście, brak żadnych progów, podłoga jest na równo, to ułatwiało po prostu zajmowanie miejsca w tym samochodzie.
To też nie była oczywista sprawa w 1949 roku, a tutaj już to mamy. Tomasz, chciałem podważyć Twoją naukową wiedzę na temat samochodów. Nie mam takowej. Dokładnie, ale powiedziałeś, że ten model to Ford 4-Door Custom. A czego dowiedzieliśmy się wcale nie patrząc do internetu w telefonie? Że customy miały chociażby chromowane ramki wokół szyb. I inne detale, w związku z czym Prostujemy tą wiedzę, a ja się okajam. kajaj się, bardziej się kajaj. Jeszcze troszkę. Już? Jeszcze troszkę. Już? Może być. Okej. Więc na dzisiaj to tyle. Dziękujemy za to, że tego nie oglądacie. Super, doceniamy. Dla nas to jest ogromna frajda, bo super jest mieć możliwość kontaktu i styczności z czymś tak istotnym historycznie i na dodatek jeszcze z czymś, o czym prawie nikt nie wie. I to jeździ i jest fajne i bardzo chcielibyśmy, żeby takich samochodów było więcej, ale wiadomo w jakim czasie i świecie żyjemy. Niemniej jednak są i będą i pewnie Wy też takie gdzieś macie poukrywane, więc tradycyjnie dajcie nam znać. A kończąc temat Forda, dużo Wam dzisiaj opowiedzieliśmy i pewnie Was nie przekonaliśmy, ale nadal uważamy, że jest to samochód bardzo przełomowy dla historii nie tylko Forda, ale generalnie rozwoju motoryzacji lat powojennych, bo tak. Popatrzcie sobie na nasze filmy z renowacją. Nie. Zwróćcie uwagę. Na przebitkach. Na nasze filmy z renowacją BMW 502, które jak żeśmy policzyli jest 10 lat starsze od tego samochodu. Młodsze, przepraszam. A wygląda jak starsze. A wygląda jak starszy. Tak. Jakby były tabliczki z datami pomieszane. Ten wygląda jak z lat 60. A tamten jak 40. Spokojnie, więc to o czym świadczy. No dokładnie, o czym świadczy. Przemyślcie sobie to, skomentujcie, co uważacie. Zresztą nas to nie obchodzi, ale fajnie, jak są jakieś komentarze. Więc... Mnie to obchodzi bardzo. Ale ty nawet nie umiesz na nie odpisać. A, no tak, zapomniałem. W związku z czym, podejście drugie, zdajcie nam znać, czy Wam się takie samochody podobają i czy warto je pokazać, czy wolicie oglądać na przykład nowego Volkswagena Golfa TDI. Chyba już nie ma TDI, nie? W Golfie nowego. Nieważne, Powinien być zabroniony. powinno nie być Golfa. Marty masz Golf. Sam ja mam Golf. Dokładnie. Podejście trzecie. Dziękujemy Wam. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie, bo no, myślę, że znaleźliśmy Wam dzięki Jonathanowi nie lada rodzynek. Taki naprawdę rzadki samochód. Chcielibyśmy Wam pokazywać takich więcej, o ile chcecie widzieć więcej takich właśnie samochodów. Exactly, dokładnie. Zaglądajcie na nasze socjale, na naszym blogu, na naszym Facebooku. Od czasu do czasu pojawiają się też wpisy o krótsze lub dłuższe, o innych ciekawych, dziwnych samochodach, do których raczej nigdy nie będziemy mieli dostępu, zważywszy na fakt, że są na przykład 3 sztukami z 5 istniejących, ale czasami zdarza się nam tam pokazać nam coś ciekawego, więc zapraszamy do lajkowania. Na nasz profil, który nie pamiętam jak się nazywa. Grażyny Drażny. Na razie. Ciao.